Czy w 2026 roku diesel faktycznie wraca do łask? Jeszcze kilka lat temu wystarczyło powiedzieć słowo diesel, żeby w komentarzach zaczęła się mała wojna. Jedni pisali, że to już trup, drudzy, że tylko diesel ma sens, a trzeci, że zaraz wszystkich zmuszą do elektryków. I przez długi czas narracja była prosta. Diesel umiera, znika, kończy się. Tylko że rynek ma jedną cechę, o której politycy, producenci i eksperci bardzo często zapominają. Rynek zawsze weryfikuje teorię. I w 2026 roku widać coś, czego jeszcze parę lat temu wielu się nie spodziewało. Coraz więcej ludzi znowu zaczyna pytać o diesla. Nie na forach hobbystycznych, nie w muzeach motoryzacji, tylko w normalnych rozmowach. I to nie dlatego, że nagle pokochali zapach ropy o poranku, tylko dlatego, że rzeczywistość zrobiła korektę. Jeszcze niedawno obiecywano nam prostą przyszłość. Mówiono, że elektryki będą tanie, prąd będzie tani. Auta będą coraz nowocześniejsze i coraz łatwiej dostępne. A tymczasem w 2026 mamy trochę inny obraz rzeczywistości. Nowe auta są drogie, nawet te zwykłe. Ceny energii nie są już śmiesznie niskie, a używane auta dalej potrafią kosztować absurdalne pieniądze. I w tym momencie bardzo wiele osób robi coś, co zawsze robią w trudniejszych czasach. Zaczynają liczyć. Nie lajki, nie trendy, tylko złotówki. I kiedy zaczynasz liczyć, nagle okazuje się, że diesel znowu zaczyna wyglądać sensownie. Nie jako symbol statusu, nie jako manifest, tylko jako narzędzie. Auto, które ma duży zasięg, ma niskie spalanie w trasie i jest dostępne na rynku wtórnym w rozsądnych pieniądzach. To jest bardzo mało romantyczne, ale bardzo życiowe. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której dość rzadko się mówi. Przez ostatnie lata diesel dostał tak mocno po wizerunku, że wielu ludzi po prostu przestało go brać pod uwagę. A co robi rynek, kiedy popyt spada? Koryguje ceny. W wielu modelach dzisiaj diesel jest tańszy niż benzyna, tańszy niż hybryda, a czasem nawet wyraźnie tańszy. Nie dlatego, że jest gorszy, tylko dlatego, że część ludzi się boi. Oczywiście, ktoś zaraz powie, no tak, ale DPF, ale turbina, ale dwumasa. Jasne, to są realne elementy. Tylko że prawda jest taka, że większość dramatycznych historii o dieslach nie bierze się z tego, że diesel jest zły. Bierze się z tego, że diesel jest używany niezgodnie z przeznaczeniem. To tak jakby kupić rower szosowy i jeździć nim po lesie, a potem powiedzieć, że rowery są beznadziejne. Nie. Zły był wybór. Diesel od zawsze był silnikiem do jazdy w trasie, do dłuższych odcinków, do regularnej pracy w temperaturze roboczej. I jeżeli ktoś kupuje diesla do dojazdów do pracy na odcinku 5 km, później powrót z pracy i co najwyżej zakupy, ale to też po drodze. Wtedy okazuje się, że problem nie jest w silniku. Problem jest w scenariuszu użytkowania. I to się nie zmienia w 2026. To, co się natomiast zmienia, to jakość współczesnych jednostek. Nowe diesle są lepiej dopracowane, mają lepsze sterowanie spalaniem, lepsze systemy oczyszczania, lepszą kulturę pracy. Nie są idealne, ale też nie są tymi samymi konstrukcjami, które straszyły ludzi 15 lat temu. I to powoduje, że dla osób jeżdżących dużo, diesel znowu zaczyna być realną opcją. Nie jedyną, nieobowiązkową, ale realną. Ale jest jeszcze jeden powód, dla którego diesel znowu wraca do rozmów. Rozczarowanie. Część ludzi uwierzyła, że przesiadka na nowoczesne napędy rozwiąże wszystkie problemy. Że będzie taniej, będzie prościej, że będzie bezobsługowo. A potem przyszło życie i okazało się, że hybryda też wymaga serwisu, elektryk traci na wartości bardziej niż cokolwiek innego, a nowe technologie też potrafią być drogie w naprawach. I nagle diesel przestał wyglądać jak wróg numer 1. Zaczął wyglądać jak stary znajomy. Nie idealny, ale przewidywalny. Więc kiedy ktoś pyta dzisiaj, czy diesel wraca do łask, odpowiedź brzmi: nie wraca jako król,
nie wraca jako jedyne słuszne rozwiązanie. Wraca jako rozsądna opcja dla konkretnych ludzi. Okej, to w takim razie dla kogo diesel ma sens, a dla kogo to wciąż zły pomysł? Największym problemem w rozmowie o dieslu jest to, że ludzie próbują znaleźć jedną odpowiedź dla wszystkich. A taka odpowiedź nie istnieje. Diesel nie jest ani zbawieniem motoryzacji, ani jej największym wrogiem. Diesel jest narzędziem. I jak to z każdym narzędziem bywa, wszystko zależy od tego, do czego go używasz. Możesz młotkiem wbić gwóźdź, a możesz też próbować nim kroić chleb. A później mówić, że młotek jest bezużyteczny. Zacznijmy więc od najprostszego pytania. Ile jeździsz? Bo to jest fundament. Jeżeli robisz rocznie 25, 30, 40 tysięcy kilometrów, diesel zaczyna wyglądać zupełnie inaczej niż przy 10 tysiącach. Przy dużych przebiegach różnice w spalaniu zaczynają mieć znaczenie. Silnik pracuje w odpowiednich warunkach. Układy oczyszczania spalin robią to, do czego zostały stworzone. Czyli wszystko działa tak, jak powinno. Wyobraź sobie dwie osoby. Pierwsza codziennie dojeżdża do pracy 60 km w jedną stronę, autostrada albo droga ekspresowa. Stała prędkość. Auto codziennie robi minimum 120 km. A druga osoba ma 4 km do pracy. Jazda w mieście, korki, auto zgaszone, odpalone, zgaszone. Obie wybierają diesla. I potem dziwią się, że jedna jest zachwycona, a druga przeklina dzień zakupu. To nie jest magia. Jeżeli twoja jazda to głównie trasa, diesel dalej jest bardzo logicznym wyborem. Ma niski apetyt na paliwo, ma ogromny zasięg, nie wymaga planowania dnia podładowarki. Wsiadasz, jedziesz, tankujesz, jedziesz. Brzmi banalnie, ale dla wielu ludzi to jest największa wartość. A druga strona medalu? Jeżeli twoje auto większość życia spędza w mieście, diesel nie ma najmniejszego sensu. Tu się nic nie zmienia. Krótka jazda, niedogrzany silnik, ciągłe gaszenie i odpalanie. To jest środowisko, w którym diesel się po prostu męczy. A zmęczony diesel prędzej czy później wystawi rachunek. Nie dlatego, że jest zły, tylko dlatego, że pracuje w warunkach, do których nie był projektowany. W tym właśnie miejscu wiele osób mówi: no dobra, ale przecież nowe diesle są lepsze. Są. Dużo lepsze niż stare, ale fizyki nie oszukasz. Silnik wysokoprężny nadal lubi temperaturę roboczą i dłuższą pracę. I tego nie zmieni żadna aktualizacja oprogramowania. Częsty argument? Diesel jest drogi w serwisie. Tak, ale tylko częściowo. Diesel ma elementy, których benzyna często nie ma, to prawda. Tylko że przy dużych przebiegach oszczędność na paliwie potrafi te koszty zrównoważyć. I nagle okazuje się, że w skali roku wychodzisz podobnie, albo nawet lepiej. To nie jest czarno-białe. To jest kalkulator. Kolejna rzecz to rynek wtórny. W 2026 w wielu modelach diesel jest po prostu tańszy niż benzyna czy hybryda. Nie dlatego, że jest gorszy, tylko dlatego, że mniej osób go chce. A mniejszy popyt oznacza niższą cenę. Dla kogoś, kto jeździ dużo, to jest realna okazja. Za te same pieniądze możesz mieć lepszy silnik, lepsze wyposażenie, młodszy rocznik. I to są rzeczy, które ludzi przekonują. Jest jeszcze jedna grupa, dla której diesel wraca do łask. Firmy, a dokładnie handlowcy, serwisanci, przedstawiciele, ludzie, którzy robią duże przebiegi, nie chcą eksperymentów i chcą przewidywalności. Dla nich diesel nigdy tak naprawdę nie zniknął. On po prostu przestał być modny, a teraz znowu zaczyna być praktyczny. Także tak, diesel ma sens. Jeśli robisz dużo kilometrów, często jeździsz w trasie i chcesz duży zasięg i szybkie tankowanie. Natomiast totalnie nie ma sensu, jeśli jeździsz głównie po mieście, robisz krótkie odcinki i szukasz bezobsługowości. I to jest cała filozofia. Musimy wrócić jeszcze raz do pytania, które wisi nad całym dzisiejszym filmem. Czy diesel faktycznie wraca do łask w 2026 roku? Bo to hasło zaczęło żyć własnym życiem. Jedni mówią: widzisz, mówiłem, że diesel wygra. Drudzy: to chwilowe, zaraz go zakażą. A trzeci: że to propaganda handlarzy. A prawda, jak to zwykle bywa, jest mniej spektakularna, ale dużo ciekawsza. Diesel nie wraca w takim sensie, jak wraca
na przykład moda. Nie ma nagłego boom, nie ma zachwytu. Nie ma Diesel is back na billboardach. On wraca po cichu, w rozmowach, w ogłoszeniach i to jest bardzo ważna różnica. Jeśli spojrzysz na rynek samochodów bez emocji, zobaczysz jedną rzecz. Diesel przestał być wyborem ideologicznym. Kilka lat temu wyglądało to tak. Diesel to zło, hybryda to rozsądek, a elektryk to przyszłość. W 2026 coraz częściej wygląda to troszkę inaczej. Diesel to narzędzie do konkretnych zadań. Hybryda to kompromis, a elektryk rozwiązanie dla określonych warunków. I właśnie w tym sensie diesel wraca. Nie jako król, tylko jako opcja. Jest też coś, o czym mało kto mówi głośno. Przez ostatnie lata wiele osób odrzuciło diesla z automatu. Nie dlatego, że przeanalizowali swój styl jazdy, tylko dlatego, że tak się przyjęło. I w momencie, gdy przyszły wyższe ceny aut, wyższe raty leasingów i wyższe koszty życia, ludzie zaczęli wracać do podstawowego pytania. Co mi się tak naprawdę opłaca? Nie co jest modne, nie co dobrze wygląda w opisie, tylko co pasuje do mojego życia. I nagle diesel przestał być demonem. Stał się czymś znanym, przewidywalnym, trochę jak stary diesel w rodzinie. Nie zachwyca, nie opowiada dowcipów, ale zawsze odpala. To nie jest ekscytujące. Ale w 2026 coraz więcej ludzi zaczyna to doceniać. Czy to znaczy, że diesel ma przyszłość na najbliższe 20 lat? Nie. Czy to znaczy, że zniknie za 2 lata? Też nie. Diesel wchodzi w fazę, którą najlepiej nazwać niszą funkcjonalną. Będzie go mniej, będzie bardziej selektywny, będzie kupowany bardziej świadomie. I paradoksalnie to jest dobra wiadomość, bo im mniej przypadkowych użytkowników, tym mniej rozczarowań. To też oznacza jedną bardzo ważną rzecz dla rynku wtórnego. Dobre diesle, czyli z sensownymi przebiegami, z udokumentowaną historią, będą trzymały wartość lepiej niż przeciętne egzemplarze. A złe diesle, czyli użytkowane głównie w miastach, zaniedbane, kupione tylko dlatego, że było taniej, będą tanieć szybciej. I ta różnica będzie się jedynie pogłębiać. Czyli zamiast pytania, czy diesel wraca, lepiej zadać inne. Czy diesel ma dla mnie sens? Bo jeżeli masz warunki, styl jazdy i potrzeby, diesel w 2026 może być bardzo rozsądnym wyborem. Jeśli ich nie masz, dalej będzie złym pomysłem. To się nie zmieni. Dlatego największym błędem, jaki dziś można popełnić, jest myślenie skrajne. Albo diesel to przeżytek, albo diesel wygrywa wszystko. Jedno i drugie jest nieprawdą. Podsumujmy to jednym zdaniem, bardzo uczciwie. Diesel w 2026 nie wraca do łask masowo. Diesel wraca do łask u ludzi, którzy wiedzą, po co go kupują. I to jest cała odpowiedź. Bez sensacji i bez jakiejś ideologii. I na koniec mam jeszcze do Was małą prośbę. Dajcie znać w komentarzu, ile kilometrów robicie rocznie. I czy po tym filmie diesel dalej miałby u Was sens? Jeśli chcecie więcej takich spokojnych, przemyślanych materiałów, zostawcie suba. Dzięki za obejrzenie do końca i do następnego. Hej!